Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Kochani, wydaje mi się, że jakiś rok temu na moim kanale umieszczałam filmik o Zielonym Kanionie, czyli o wycieczce, która jest bardzo popularna, jest chętnie wybierana od kilku sezonów. Można powiedzieć, że to jest taka topowa wycieczka. I dzisiaj ponownie jestem w tym samym miejscu, ale nie na tej samej wycieczce, dlatego że dzisiaj wybieramy się na Zielony Kanion w wersji wieczornej, czyli na zachód słońca. Także zapraszam Was do oglądania. Ja wcześniej wypowiadałam się, że moim zdaniem ten Zielony Kanion w wersji dziennej jest lepszy, ale zobaczymy, czy zmienię zdanie po dzisiejszej wycieczce. Także na pewno się do tego odniosę na samym końcu. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dla Was nagrać bardzo ciekawy filmik, aczkolwiek mam troszeczkę problemów związanych z moją pracą, także co chwilę jestem na telefonie i trochę taka jestem, wiecie, myślami gdzie indziej, ale mam nadzieję, że za chwilkę się uspokoi. Zresztą jesteśmy na Zielonym Kanionie, tak jak mówiłam Wam w poprzednim filmie, tutaj nie ma dostępu do Wi-Fi, także nawet jak będę chciała popracować, to nie będę w stanie. Taka ciekawostka, pierwszy raz dostałam masło orzechowe z miodem tutaj na Zielonym Kanionie. Byłam kilkukrotnie, ale pierwszy raz dawali przy wejściu takie pamiątki, także później spróbujemy. Na statku mamy tutaj bar. Jeżeli chodzi o wycieczki fakultatywne, to w większości przypadków macie napoje soft, czyli tak zwana cola, fanta, woda w cenie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś napoje alkoholowe, to są one dodatkowo płatne. Nazwa Zielony Kanion nawiązuje do koloru wody. Faktycznie jest on taki zielony, szmaragdowy i jest to związane z zawartością pierwiastków. Do tego, jak możecie zobaczyć, dookoła jest dużo zieleni, natomiast ucierpiała ona w 2021 roku, kiedy miejsce to zostało nawiedzone przez ogromne pożary, ale jak widzicie, do tego czasu już nieco się odrodziła na szczęście. Słuchajcie, ja nie będę powtarzać wszystkich informacji, które mówiłam o Zielonym Kanionie. Najważniejsza informacja jest taka, że jezioro, po którym w tym momencie płyniemy, to jest jezioro zaporowe. Powstało sztucznie w wyniku utworzenia przez człowieka zapory Oyma Pınar na rzece Manavgat w wyniku spiętrzenia wody. I co jest ciekawe, to ta zapora jest dwukrotnie wyższa od zapory, największej zapory w Polsce, czyli Soliny. Zapora Oyma Pınar ma wysokość 185 metrów. Miejsce to jest bardzo urokliwe, dlatego wszyscy, jak widzicie, robią zdjęcia, dlatego że wychodzą tutaj przepiękne fotografie i przepiękne filmiki. W tym momencie przepływamy przez Duży Kanion, dlatego że Zielony Kanion dzieli się na Duży Kanion, na Wielki Kanion i na Mały Kanion. O, i tutaj możecie już zobaczyć wystające obumarłe pnie drzew, tak zwany cedr libański. Drzewo wykorzystywane do budowy, dlatego że jest ono bardzo mocne i trwałe. Miejsce to poza turystami przyciąga również rzeszę osób, miłośników przyrody, między innymi na przykład ornitologów, z tego względu, że stanowi rezerwuar, miejsce zamieszkania wielu gatunków ptaków, między innymi sów, ale także możecie tutaj zobaczyć kozice. Zawsze mnie to fascynuje, jak roślinność potrafi wyrosnąć w takich ciężkich warunkach, rozwijać się. Zobaczcie, jakie ciekawe, różne kolory. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale jest taki troszeczkę różowy, później jest taki bardziej zielonkawy. Fajnie to wygląda.
różnica, jaką zobaczyłam, to są muchy. Słuchajcie, wieczorem, nie wiem czy tak jest zawsze, ale teraz po prostu strasznie gryzą nas muchy. Nie o tyle komary, co właśnie takie natrętne muszyska. Także za dnia tego nie widziałam. Na pewno w Alanii rano się pojawiają, jak biegam, to zawsze mnie atakują, szczególnie jak jestem upłacona i teraz też po nogach gryzą, nie wiem dlaczego. Zawsze jak jest zachód słońca, to jest bardzo ładne światełko i możecie zobaczyć ten kolor zielony, przynajmniej mi się wydaje, że to będzie bardzo ładnie teraz widać. To jezioro jest cały czas uzupełniane świeżą wodą, podziemnymi źródłami i być może właśnie za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć jedno z nich. Tak, już przed nami, w tamtym rogu, widać takie bąbelkowanie i to oznacza, że właśnie jest podziemne źródło. I słuchajcie, dokonaliśmy do końca naszego wielkiego kanionu. Przed Wami znajduje się przepiękne źródło kraksowe. Pan tutaj pokazuje jakaś zimna woda, można powiedzieć, że jest lodowata. Niestety w tym momencie poziom wody nieco się nam obniżył, najlepiej go widać Możecie usłyszeć. w naszym górach. Taka ciekawostka, zobaczcie, tutaj jest taksówka, która podpływa do statku i zabiera różne rzeczy, na przykład odpady albo ludzi. Dumnie powiewająca flaga turecka. Przepłynęliśmy pierwsze 7 km i teraz płyniemy w drogę powrotną i będzie również przerwa na kąpiel. Zobaczcie, po prawej stronie jaki kolor, po lewej stronie jaki kolor. I do tego zachód słońca. Wygląda pięknie. Po pokładzie statku chodzi pan fotograf, który robi zdjęcia i potem można zakupić. Tam w oddali możecie zobaczyć zaporę, a my teraz dopływamy do drewnianej platformy, gdzie będzie odbywało się pływanie, przerwa na kąpiel. Trwa ona około pół godziny, a taki wieczorny rejs statkiem trwa niecałe 2 godziny. I z tego, co tutaj pani mówiła, na statku to woda w tym momencie ma jakieś 23 stopnie. Przerwa na kąpiel, zobaczmy. Tak, jest jedna osoba, która wskoczyła do wody. Okulary moje do pływania? Już idziemy, dobrze, nikt tego nie zabierze, laleczek. Na statku są kapoki, także jeżeli ktoś się nie czuje na tyle bezpiecznie, żeby wchodzić bez, to może bezpłatnie sobie tutaj użyczyć na czas pływania. Dzisiaj nie wzięłam stroju kąpielowego, ale żeby nie być gołosłowną, to chociaż zamoczę stopy i powiem wam, czy faktycznie nie jest tak źle, jak tu pan powiedział. Raz, dwa, trzy. No, troszeczkę jest chłodnawa, ale myślę, że jak człowiek pobędzie dłużej, to się przyzwyczai. Nawet jest miejsce, żeby się przebrać. Lila, a tu się może przebrać.
Ogólnie Zielony Kanion wieczorową porą jest naprawdę bardzo ciekawą wycieczką, bardzo przyjemną. Zdecydowanie pogoda jest lepsza, jeżeli chodzi o osoby, które nie lubią nadmiernego ciepła, dlatego że jest dużo przyjemniej. To słońce nie parzy aż tak mocno i nie jest aż tak gorąco. Natomiast jeżeli chodzi o sam kolor wody, to wydaje mi się, że jednak za dnia wygląda to troszeczkę ładniej z tego względu, że to światło po prostu podbija tą zieleń, chociaż wiadomo, że w momencie, kiedy słońce zachodzi, to światełko też jest takie delikatniejsze i gdzieniegdzie bardzo ładnie ten kolor zielony również się ukazuje. Tak jak Wam powiedziałam, 2-godzinny rejs statkiem, około pół godziny kąpieli. W tej wersji nie ma łowienia ryb, ale coś, co jest na pewno na minus, to są te muchy. Dziewczyny mi tutaj powiedziały, że normalnie tych much nie ma, ale dzisiaj po prostu gryzą strasznie. Jak tylko się wyjdzie na zewnątrz, to od razu atakują. Dajcie znać, która wersja według Was jest lepsza, czy jednak wolicie Zielony Kanion za dnia, czy wybralibyście się na taki wieczorową porą, aby zobaczyć zachodzące słońce. Kochani, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia przy kolejnym vlogu. Buziaki, pa pa!